Pierwsze starty sezonu zawsze są taką chwilą, można powiedzieć, dosyć mocno i stresującą, ale też ekscytującą. Fajnie jest dowiedzieć się, w jakiej formie się znajdujemy, fajnie jest sprawdzić się w bardzo mocnej stawce i to właśnie stało się na Acantilados del Norte, czyli moim pierwszym starcie w tym sezonie, moim debiucie w skyrunningu, w całej tej serii i w ogóle w moim debiucie w takim biegu typowo skyrunningowym. Ale zacznijmy od samego początku. Na La Palmę udałem się w środę, a więc 3 dni przed zawodami, kończąc tak naprawdę moją robotę obozową. Pożegnałem się z chłopakami, odwieźli mnie na lotnisko i dosyć wcześnie, bo chyba około godziny 10, zameldowałem się już właśnie na La Palmie. Pogoda przywitała nas niezbyt dobra. Tutaj muszę powiedzieć, że zacząłem może nie tyle się obawiać, ale patrząc na te warunki, na deszcz, na wiatr, na to jak zimno było, że będzie to naprawdę ciężka przeprawa. Leciałem tutaj też z bagażem tylko i wyłącznie podręcznym, bo całość rzeczy zostawiłem na Teneryfie. Dlatego też mam ze sobą tak naprawdę tylko to, co tutaj potrzebuję. Natomiast miałem zaplanowany na ten pierwszy dzień rekonesans pierwszej części trasy, pierwszych około 6 km razem z lekkim pobudzeniem. Dojechałem do Garafi. Tak bardzo wieje, że musiałem się tutaj schować, żeby cokolwiek dla Was nagrać, żeby nie było słychać. Pogoda taka średnia i zapowiada się, że będzie gdzieś tam na trasie deszczowo. Ja dzisiaj do zrobienia mam pobudzenie przedstartowe 10 minut do 15 minut podbiegu i takie 10-25 sekundówek. 75 minut pewnie około spędzę na trasie, więc pokażę Wam, jak wygląda początek. W słońcu mega ciepło, a później jak się wybiegnie na ten wiatr, w cholerę zimno. No i tutaj w takim wąwozie zacznę sobie mój podbieg. Wydaje się, że na ten moment trasa jest po prostu nierówna. No i to może stanowić pewien problem. No i druga rzecz to jest to, że jest pełno pszczół tutaj. A nie chciałbym być jednak ugryziony. Także będę uważał. 15-minutowe pobudzenie skończone. Później zobaczę, jakie tam były statystyki. Nie biegło się jakoś luźno. Ta podróż jednak też swoje robi. Tutaj widzimy, że jest zamknięta już bramka, więc dalej nie pobiegnę i ona jest niestety zamknięta na kłódkę, a nie przycisnę się tędy, więc jutro zrobię sobie środkową część trasy, a teraz będę jeszcze zbiegał i ostatnie jeszcze te 10 razy 25 sekund. Wrażenia? Typowy taki podbieg, nierytmiczny, więc trzeba będzie bardzo mocno uważać, gdzie się stawiam. Zwracam oczywiście, ale patrzcie, jak to jest pięknie. No i po pobudzeniu zrezygnowałem z 25, bo już trochę czułem takie zmęczenie mięśniowe. Dzisiaj też jestem cały dzień w podróży i mieliśmy zresztą dosyć dużo tego obciążenia przez ostatnie dni, ale za to na podbiegu naprawdę mega dobrze. Zrobiłem dzisiaj takie 15 minut w Z3 na podbiegu. No i kurczę, mimo tego, że musiałem się zatrzymać na otworzenie bramki pasterskiej, to proszę bardzo, 3. miejsce na tym segmencie i to za naprawdę dużymi słowami i przed dużymi słowami. Także miejmy nadzieję, że to rokuje dobrze. Teraz ruszam w podróż do hotelu, która będzie długa, bo godzina 40 minut. Muszę powiedzieć, że nie czułem się tego dnia najlepiej. Od poniedziałku męczył mnie jakiś rodzaj takiego dyskomfortu jelitowego i to spowodowało, że miałem ciężkie noce, właściwie od niedzieli już. Ciężko się spało, byłem bardzo mocno taki, nazwałbym to
niereaktywny, byłem taki bardzo mocno zmęczony, ale poszedłem na tą trasę i pierwsza rzecz, która spodobała mi się na tej trasie, to to, jak różnorodna była ona od samego początku. Tu nie było takiej typowej rozbiegówki, od razu właściwie zbiegało się mocno w dół, później był od razu mocny podbieg, później z kolei techniczny odcinek po kamieniach i później początek pierwszego dłuższego podbiegu. Trasa, ogólnie musicie wiedzieć, ma 2300 metrów przewyższenia akurat w tę stronę, bo ciekawostka jest taka, że co roku ten bieg odbywa się naprzemiennie, raz z jednej miejscowości do drugiej. Jest to bieg z punktu A do punktu B. Jest to spowodowane faktem, że lokalsi chcą zapewnić obu miejscowościom na starcie oraz na mecie podobny przychód z biegu, pochodzący oczywiście z restauracji, z zakwaterowań i dlatego co roku odświeżają właśnie w ten sposób tę trasę. A trasa biegnie historycznym takim szlakiem, ponieważ ten szlak służył do poruszania się pomiędzy wioskami rybackimi i pomiędzy zatoczkami, w których rybacy właśnie robili swoje połowy. Dlatego można powiedzieć, że oprócz samego waloru sportowego, ten walor taki krajobrazowy, kurczę, jest naprawdę świetny i jeśli miałbym powiedzieć o jednym z piękniejszych miejsc, które odwiedziłem na Wyspach Kanaryjskich, to te Klify Północy zdecydowanie należałyby do nich. Po moim wtedy rekonesansie, po tej pierwszej części, na której robiłem to pobudzenie, ruszyłem do hotelu, który znajduje się na około godzinę 40 minut jazdy od samego startu, więc mieszkaliśmy bardzo daleko. Mieszkaliśmy w miejscowości podobnej do tej, w której byłem tutaj już na Mistrzostwach Europy, bo jest to moja druga wizyta na La Palmie do biegania. Na pierwszej właśnie biegałem vertical na swoich pierwszych Mistrzostwach Europy, także trochę tej jazdy było. Następnego dnia razem z moim współlokatorem Bogdanem Damianem z Rumunii ruszyliśmy na rekonesans. Ja akurat ostatniej tej części trasy, ostatnich 6 km biegłem tam i z powrotem. Dzień drugi rozpoczynam od rekonesansu ostatniej części trasy. Jak widzicie, tutaj mamy auto od organizatora, które na ten moment z moim przyjacielem z Rumunii, z moim współlokatorem dzielimy. W planie jest do wykonania jakieś 60 minut bardzo wolnego biegania, także jedziemy. Jedna z niewielu rzeczy, których się boję, czyli dzikie psy. I uwierzcie mi, że to nie jest nic fajnego, bo to jest po prostu szlak. Tutaj właściwie nie da się biec. Nie wiem nawet, czy one są dzikie, czy one są czyjeś, ale no jak widać, nie jest to fajna ani bezpieczna sytuacja. Ale na Kanarach niestety takie się zdarzają. Ok, teraz będę zaczynał ostatnią część tego podbiegu. Zobaczymy, jak to wygląda. Spina się do takim cały czas podobnym nachyleniem i zakosami. Przewyższenie zdobywa się dosyć szybko. No i to podłoże w tej części nie jest już aż tak trudne i niewygodne jak w pierwszej. Dlatego no już rozumiem, dlaczego tutaj tak szybko biegano. Tutaj podbieg płaszcza się na chwilę. No i jest znowu taka przylotówka twardsza. Musicie wiedzieć, że jest tutaj aż 20% asfaltu na tej trasie. Także no, ciekawie. No i tutaj mamy na przykład wspomniany asfaltowy odcinek, ale nie należy go lekceważyć. Wierzcie mi, że to coś potrafi być bardzo śliskie. Dlatego też trzeba oprócz nogi na tym odcinku uważać też na pochylenie tułowia, no tak żeby się nie zabić w najprostszym momencie trasy.
I tutaj ta część jest znacznie prostsza, to już też wiem po biegu z doświadczenia, niż ta część pierwsza, ta pierwsza połowa pod kątem techniczności tego terenu. Tutaj taki update odnośnie kostki. Znajdujemy się dzień po biegu, natomiast powiem na początku o tym, co działo się przed biegiem. Tak jak wspominałem we vlogu z Teneryfy, uwaliłem sobie tą kostkę o kamień, a pech chciał, że w podobnej okolicy do tego, gdzie sobie uwaliłem tą kostkę kamieniem 2 razy w 2 dni z rzędu, po prostu szczęście niesamowite, jakbym chciał, to bym tak nie trafił. Wcześniej miałem tą moją tendinopatię i spuchła mi ta kostka po prostu po tych uderzeniach. Drugie poprawiło jeszcze, pojawił się mały siniak, natomiast wiecie, no nie przywiązywałem do tego jakiejś bardzo dużej wagi, głównie z tego względu, że stwierdziłem, no dobra, stłuczenie, nic mi się nie stanie. Pobolewała mnie ona zarówno na tym pobudzeniu, jak i na tym rekonesansie, natomiast z dnia na dzień zmniejszało się to jednak, więc biorąc pod uwagę moje działania przeciwobrzękowe, przeciwbólowe, spodziewałem się, że jednak będę miał z nią spokój. Rzeczywistość okazała się być nieco inna. Natomiast tu jeszcze w środę, w czwartek, przepraszam, wróciłem już do hotelu, no i tu zaczął się już też carboloading, zaczęło się ładowanie, właśnie jedzenie samych węgli, za czym nie do końca przepadam. I przyszedł piątek, czyli dzień, w którym miałem zaplanowany tylko i wyłącznie rozruch. Tutaj już ze względu na ilość obowiązków też nie nagrywałem zbyt wiele, natomiast mieliśmy tutaj odebranie numerów, prezentację elity biegu odbywającą się w Santa Cruz de la Palma i ten dzień tak naprawdę spędziłem na odpoczynku, leżeniu w łóżku, rozpisywaniu planów dla zawodników, czyli chciałem też zająć jednak czymś głowę. Do spania poszedłem dosyć wcześnie, bo musiałem wstać następnego dnia o 5:30, bieg odbywał się o 9:00. No i właśnie przyszedł dzień startu. Tu wstałem rano, noga rano w porównaniu do poprzednich dni nie wykazywała sztywności porannej, więc to napawało mnie optymizmem i musiałem szybko coś zjeść, więc poszliśmy na śniadanie. Dzień dobry, w planach startu idę właśnie na śniadanie. Jest godzina przed 6:00, startujemy o 9:00, ale musimy dojechać na start godzinę 40 minut. Na zewnątrz, zobaczycie, jeszcze ciemno. Słońce wstaje dopiero gdzieś po 7:00 i troszkę wieje, co znaczy, że raczej będziemy mieć wiatr w twarz. Przedstartowy standard, jak zawsze. Tak jak widzicie, było to jeszcze całkiem ciemno. No i z innymi zawodnikami pojechaliśmy do miejsca startu. Tu muszę też bardzo podziękować i pochwalić organizatora za poziom organizacji i ułatwienie tej logistyki dla zawodników elity, ze względu na to, że nie dość, że ze względu też na mój ranking miałem zapewniony hotel, to dodatkowo organizator zapewniał zawodnikom wynajęte samochody, którymi mogliśmy się poruszać po wyspie. Więc było to mega duże ułatwienie, dzięki temu dotarliśmy na start i nie musieliśmy martwić się tym, żeby wyjeżdżać bardzo, bardzo wcześnie, żeby złapać busa, który z mety jechał właśnie na start. Po dotarciu na miejsce okazało się, że tak jak w poprzednie dni, okropnie wieje. Nie powodowało to na szczęście tego, że było zimno i nie padało na szczęście też tego dnia, więc nie było jakoś mega ślisko na trasie. Natomiast ten wiatr w tym akurat kierunku, w którym biegliśmy, wiał nam cały czas w twarz. To było duże utrudnienie, nie ukrywam. W sensie momentami było tak, że dosłownie stawiał on w miejscu. Niemniej jednak ja się tym nie przejmuję. Jestem zawodnikiem, jak wiecie, bazującym dosyć mocno na sile, więc jestem w stanie się przeciwstawić takim podmuchom wiatru. Przyszła godzina 9:00 i ruszyliśmy. Ustawiłem się od razu z przodu, bo moim celem i założeniem na ten bieg, oprócz realizacji swoich poszczególnych etapów, które założyłem tutaj 5 etapów na ten bieg, chciałem mocno rywalizować w tej czołówce, chciałem kręcić się w okolicach cały czas pierwszej piątki. I o ile pierwszy zbieg przebiegł bardzo, bardzo fajnie, to już niestety po tym podbiegu, który był później, kiedy zaczęła się ta część taka niewygodna i techniczna na skałach, moja kostka zaczęła dawać znać o sobie. Zignorowałem to, bo to nie był jakiś duży dyskomfort. Ten dyskomfort był taki, powiedziałbym, 1, 2 na 10. Taki, że czułem, ale nie przeszkadzało mi to jeszcze w kroku biegowym. Później nadszedł kolejny podbieg, no i tutaj sobie tak realizowałem swój plan. Cały czas kręciłem się gdzieś właśnie w okolicach tej czołówki. No i niestety nadszedł pierwszy mocniejszy zbieg. No i tu już próba wykonania pełnego kroku biegowego, czyli wiecie, takiego puszczenia tej nogi na zbiegu i takiego płynnego
tego zbiegania powodowało już coraz większy ból i nawet ten sam ból nie był najgorszy, jego byłbym w stanie znieść na 100%, bo to była taka trójka, ale to, że on występował, powodowało taką zmianę, że nie mogłem w ogóle dociążyć tej lewej nogi. To wyglądało mniej więcej tak, że cały czas zbiegałem tym taką techniką galopu, czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, przeskakując przez tą lewą nogę, przez co oczywiście dowalałem sobie trochę mocniej nogę prawą pod kątem zmęczenia. I na podbiegach z kolei czułem też plecy w dolnej części, ale to wszystko kompensacja. Trochę miałem zwątpienia w tym momencie. Nadal skupiałem się na realizacji celów na ten konkretny, dalszy założony etap. Natomiast jednocześnie już trochę miałem w głowie to, że wiedziałem, jak trudne są zbiegi w dalszej części trasy. Wiedziałem, jak trudne jest poruszanie się szybkie w takim terenie z takim urazem, który ja mam. No i cóż, nawet na bardzo prostych, płaskich odcinkach zbiegowych, no musiałem po prostu odciążać tę nogę, co powodowało, że wiecie, zbiegałem z tętnem 140 czasami, 145, z tempem rozbiegania. To naprawdę nie można tego porównać do żadnego wysiłku startowego. Natomiast na tyle dobrze biegło mi się na podbiegach, że stwierdziłem, szybka kalkulacja. No ból nie jest na tyle duży, żeby wykluczał mnie całkowicie z normalnego kroku biegowego. Owszem, nie mogę realizować zbiegów, idzie mi natomiast dobrze na podbiegach. No to przynajmniej dobiegnę do mety, żeby też już mieć punkty w klasyfikacji, do końcowej klasyfikacji właśnie w skyrunningu. Musicie wiedzieć, że ten bieg liczy się razy 1,5, jeśli chodzi o punkty. Te bardziej prestiżowe biegi ze skyrunningu taką mają właśnie zasadę. Dlatego postanowiłem już właśnie dobiec do mety i o ile cały czas gdzieś tam kręciłem się w podobnych pozycjach, to śmieszne sytuacje na trasie były takie, że naprawdę nie chcę nikomu oczywiście umniejszać, ani wykazać się jakąś pychą, ale zawodnicy o wiele słabsi ode mnie bardzo mocno wyprzedzali mnie na zbiegach, czasem na odcinku technicznym takich powiedzmy 200 metrów, zyskując nawet jakieś 15-20 sekund. No po prostu nie do pomyślenia w normalnych warunkach. Natomiast to wszystko zmieniało się od razu właściwie po 100-200 metrach podbiegu. Dochodziłem tych zawodników i stopniowo można powiedzieć, że tak biegłem i przesuwałem się troszeczkę do przodu, ale końcówkę no już pocisnąłem bardzo mocno, ponieważ w momencie, w którym mieliśmy ostatni podbieg, doszedłem chyba 3 zawodników i obroniłem tą pozycję jeszcze na końcu. Moim szczęściem na tym biegu było to, że miałem końcówkę pod górę. W tym roku ta końcówka właśnie jest mocno pod górę i całe szczęście, bo inaczej nie wiem, czy ten bieg byłbym w stanie ukończyć na takiej właśnie pozycji. Co mogę natomiast powiedzieć o samej trasie? Abstrahując od tego, że mam po prostu wspomnienia związane z bólem, to jest to naprawdę jedna z piękniejszych tras, na których biegałem. Nie chodzi tutaj o to, że to jest jakaś mega duża ekspozycja, że widzimy jakieś mega duże góry, ale trudność tej trasy, jednocześnie przy bardzo szybkiej przelotówce, bo ja nawet z moimi problemami bodajże przebiegłem ją średnio po 5,40, co jest bardzo szybkim czasem, przy 2300 metrach upu, więc to jest no mega szybki bieg, ale jednocześnie uwierzcie mi, to podłoże jest naprawdę bardzo trudne, niewygodne. Dużo jest odcinków, natomiast też po asfalcie, to musicie wiedzieć, że jest 20% tego biegu odbywa się po tej utwardzonej nawierzchni, ponieważ czasem ten szlak wychodzi na ulicę, natomiast później wraca już na ten trudny, techniczny teren. Moim plusem było właśnie to, że na tych łatwiejszych odcinkach coś tam jednak byłem w stanie nadrobić. Końcówkę pocisnąłem już bardzo mocno, to też tam widać po segmentach, że naprawdę na tych podbiegach mocno odrabiałem. No i finalnie kończę ten swój debiut w skyrunningu i debiut tego sezonu na 12 pozycji. Czy jestem z tego zadowolony? Oczywiście nie. Chciałbym właśnie rywalizować o to top 5 i forma, dyspozycja pokazuje, że jest to możliwe. No skoro na jednej nodze z średnim tętnem 163 i z takim bólem dobiegłem do mety na takiej pozycji, no kurde, jest to pewna frustracja dla mnie jako dla zawodnika, natomiast jednocześnie staram się akceptować fakt, że wynikało to po prostu z dolegliwości bólowych. Oczywiście zawsze można sobie myśleć, że szukam wymówek i tak dalej. I sam na początku też tak myślałem, dlatego byłem taki mocno zły po tym starcie. No ale później już przyszła taka realizacja, że to był naprawdę dobry bieg pod kątem wydolnościowym. No i teraz najważniejsza sprawa to jest wyleczyć się. Znajdujemy się, tak jak wcześniej wspomniałem, na dzień po biegu i no muszę Wam powiedzieć, że ciekawie nie jest. Nie tyle, że się obawiam jakoś bardzo mocno, bo w najgorszym wypadku będzie czekało mnie pewnie około 2-3 tygodni treningu zastępczego.
Rezonans mam we wtorek, zaraz po powrocie. No, jest to po prostu dla mnie taka niekomfortowa sytuacja też z tego względu, że prawdopodobnie jeśli diagnoza, o której myślę, się potwierdzi, to będę musiał zmodyfikować nieco plany, szczególnie na tą pierwszą część sezonu. Nie jest to coś, co lubimy robić, ale jest to coś, co jest wpisane w ryzyko sportu na tym poziomie i totalnie to akceptuję. Czuję się z tym oczywiście trochę źle, ale no trzymajmy kciuki, żeby nie okazało się, że tam dzieje się coś poważnego. Do Polski na pewno wracam z fajnym bagażem doświadczeń, z kolejnym też doświadczeniem tego, jak wygląda rywalizacja na tym najwyższym poziomie, z przeświadczeniem, że do tego najwyższego poziomu mogę aspirować i też z przeświadczeniem, że skyrunning to jest piękna przygoda, obym tylko był zdrowy na następne starty. Więc wtedy wszystko się ułoży. Dziękuję Wam wszystkim oczywiście za kibicowanie. Dziękuję Wam za to, że tak mocno trzymacie kciuki, że dostaję od Was takie wsparcie. Będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli rozważycie również wsparcie kanału, rozwoju tego kanału na Patronite, dzięki czemu ja mogę skupić się tylko i wyłącznie na treningu i tworzeniu dla Was treści, a Wy możecie dostawać je kompletnie za darmo. Czekamy na wynik rezonansu, dam znać po tym, jak już będę go miał. Trzymajcie, tak jak powiedziałem, kciuki za moje zdrowie. Ja trzymam kciuki za Wasze, za dobre otwarcie sezonu i jak zwykle, jeśli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Miejmy nadzieję, że już nieco bardziej szczęśliwych.